Siema, witam wszystkich. Normalnie, jak się witam podczas nagrań, dobra, uderzę mikrofon świetnie, to mówię, że w końcu jesteśmy live, ale tym razem mam coś nowego, czyli e, początek dedykowanych filmów. Na sam początek myślę, że najlepszą opcją będzie opowiedzieć trochę o tym, jak się odpala gierki na Maszku i po co, dlaczego, da się, czy w ogóle. Zresztą miniatura to bardzo dobrze pokazuje. E, Zresztą to, co widzicie teraz na ekranie, też bardzo dobrze mówi o tym, że trochę się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie, że teraz mamy 2025 i to już nie jest takie trudne jak wcześniej. Dobra, ale przejdźmy sobie do konkretów, czyli przez ostatnie, myślę, nie wiem, 6-7 lat e, daily drive'uję sobie różne maczki. Wcześniej z Intelem, teraz mm, z procesorami ARM. I przez ostatni rok, cały 2024, starałem się przynajmniej raz w tygodniu, a jak widać po ilości filmów, no nie wyszło, bo rok ma 52 miesiące, niestety nie udało mi się, 52 tygodnie, nie udało mi się tego dociągnąć. Mm, Starałem się raz w tygodniu wrzucić jakiś stream z nową grą z Maczka, jak ją odpalić, czy jest dostępna natywnie, czy nie ma z nią problemów, bo też i takie gry się pojawiały. Starałem się w miarę rzetelnie to trzymać. Failem chyba największym było dla mnie Homeworld, bo pamiętałem, że kiedyś była dostępna, ale okazało się, że nie działa. Ale za to trójeczka już bez problemu śmiga. Nie jest natywna, ale działa. Z kolei przykładowo Dead Space live, bo to wszystko są zapisy live'ów tutaj, co nie, bo u mnie na kanale dopiero uczę się nagrywać filmy. Wcześniej to było wszystko live. Mm, sk- Wracając do tego Dead Space'a, on działa, ale to w jaki sposób działa trochę uniemożliwia granie w niego, bo akurat w Dead Space często się umiera, a ładowanie, odpalając przez tam różne warstwy translacji, o tym będzie za chwilę, gry po śmierci zajmowało do kilku minut. To de facto trochę wykluczało możliwość normalnego grania, więc stąd ten live jest taki krótki, bo de facto po pierwszej śmierci dałem sobie sianek, zobaczyłem ile to się ładuje. Ale z kolei inne gry są dostępne natywnie, nie wiem, Disco Elysium chociażby, z bardziej ambitnych, nie wiem, Cities Skylines czy No Man's Sky. To są wszystko gierki natywne. Hogwarts nie jest grą natywną, ale też działa fajnie. Dobra, to pokrótce o tym, co było wcześniej i jak podchodziłem do tych gierek, ale opowiem sobie teraz o różnych sposobach odpalania, na początku o natywnych, a potem przejdziemy do różnych warstw translacji. Czyli na samym początku mamy możliwość zainstalowania sobie po prostu, nie wiem, Steama, Goga, EA, czy nawet odpalenia sobie gierek poprzez App Store'a, ściągnięcie się z niego i odpalenie i one przeważnie działają. E, Duże, tak zwane, duża gwiazdka. Przeważnie. Bo są niektóre gry, które, jak na naszym Steamie, w teorii powinny działać, ale czasami mają takiego krzaczka przy sobie, że niby gra powinna działać, ale była zaprojektowana jako 32-bitowa, a obecne procesory ARM współpracują tylko z grami 64-bitowymi, więc nie, może działać, może nie działać, może być z tym różnie, ale przeważnie jak nie mają tego krzaczka, to prawie zawsze będą działać, co nie? Z tym Homeworldem tak miałem, ale on chyba w ogóle wyleciał ze wspierania na mapach, sobie zobaczymy. Mm, Homeworld Remastered, tak, jest informacja, że ta wersja systemu macOS nie może uruchomić 32-bitowych gier. Przejście na 32, z 32 wsparcia, przejście z wsparcia 32 i 64-bitowych aplikacji było na poziomie macOS Catalina, nie wiem, te 5-6 lat temu, a o tym trochę więcej gadaliśmy sobie na kanale Gramy na Macu, może? Jak się kanał Jakuba nazywał? Gramy na Macu, tak? Chyba coś takiego. Eee, Bo akurat miałem okazję u niego w dwóch podcastach się pojawić, trochę na ten temat. Tam też więcej gadaliśmy.
Więc jak ktoś jest zainteresowany, też jest. O tym też będą polecajki różnych kanałów później. O tym też wspomnę. Ale poza natywnym odpalaniem gierek, bo mamy sobie naszego GOG'a, mamy sobie naszego Steama, mamy naszego Epica, e, mamy naszą EA apkę. To jest, z Jumbo w ogóle jest ciekawa historia, bo można gry zainstalować, ale z tego nie widzę opcji kupna. Nie wiem dlaczego to jest, ale to się zmieniło, jak przesiedli się z Origin apki na EA apkę. Nieistotne. Eee, I mamy też nasze gierki odpalane natywnie. Ubisoft, nie wiem co to jest, Connect Launcher, nie pamiętam jak się teraz ta ich apka nazywa, nie jest dostępna. Chyba można też Battle.neta ściągnąć i grać w, nie wiem, chociażby jak to się nazywa ta gierka piękna, MMO, World of Warcraft sobie można grać bez problemu na Macu, bo jest wsparcie bardzo mm, generalnie bardzo dobre, jeśli chodzi o działanie WoWa na Macu. Co jeszcze? LoL chyba też działa z takich gier standalone. I ogółem nie jest ich wcale tak mało, jeśli chodzi o natywne gry. Ogółem u mnie, jeśli chodzi o bibliotekę na Macu, z ile mam tu gier? 270. Połowa jest mniej więcej 270 czy 17? 273. Dobra, trochę mniej jak połowa jest dostępna natywnie. To nie? Mm, Kiedyś sobie sprawdzałem na bibliotece gogowej, bo tu można sobie zalogować różne sklepiki i wychodziło mi około 250, niecałe 300 gier dostępnych z tych 600 kilku, prawie 700 w tym wypadku, dostępnych natywnie na Macu. Mniej więcej to się pokrywa tak 45% gier jest dostępnych bez problemu natywnie. Ale zabawa zaczyna się, gdy gra nie jest dostępna natywnie, bo wtedy musimy sobie jakoś radzić, bo są oczywiście jakieś metody, sobie to pominimalizujmy. Na start moją najlepszą metodą jest w tej chwili używanie whisky wine'a, który pod spodem używa, e, jak dobrze rozumiem jak to działa, bo to też jak to działa pod spodem to się zmieniało z czasem, używa wine'a, który używa czegoś związanego z Codeweaversami, i używa części Importing Toolkit albo czegoś takiego, czyli natywnego, jak to ładnie mam powiedzieć, Importing Toolkit, tak. Narzędzia, które Apple wydało, które miało pomagać deweloperom przenosić gry Windowsowe na Maca. No, może nawet nie do końca pomagać, ale pomóc wyestymować, jak dużo pracy będą potrzebowali, żeby przenieść tą grę. Mm, Więc to mniej więcej pod spodem robi Whiskey Wine, a sama aplikacja wygląda w taki sposób. Dodajemy sobie instancję tam Windowsa 10, 11 czy wcześniejszy, w zależności co tam potrzebujemy. E, Pobieramy sobie launchera Windowsowego. Dajcie mi sekundkę. Pobieramy sobie launchera Windowsowego. Wrzucamy sobie tu do dysku C tak zwanego, bo to jest odzorowana struktura plików Windowsowa. Klikamy sobie double press i to już się tam dalej nam dzieje. Instalujemy i logujemy się i to nam działa. W sumie nawet możemy zademonstrować, tylko muszę ubić sobie tego Steama Macowego, żeby ten bez problemu mógł działać. Na chwilę mu zajmie, ale w międzyczasie opowiem też o innych metodach. Akurat zdążę się włączyć. Kolejną z metod, które używam, bo tutaj w Whisky One bez problemu zadziałał nam Steam, ale inne sklepiki mogą mieć problemy. Przykładowo GOG w ogóle nie działa, Epic Games w ogóle nie działa, ale żeby działał nam GOG i Epic Games, żebyśmy z niego mogli sobie pobierać gierki, mamy Heroic Launchera. Tak, jest tutaj. I tutaj mamy dostępny. Możemy sobie ściągać gierki z Epica, z GOG'a, z Prime Gamingu. I pod spodem on używa w zależności tego, co potrzebujemy pod daną grę. Czyli gdzie to jest, gdzie jest biblioteka, library. Załóżmy sobie, że chcemy sobie zainstalować Cyberpunka. O nim też będzie za chwilę. To możemy sobie wybrać, co on pod spodem
będzie używał, jakiej będzie używał wersji Wine'a, czy będzie używał crossoverowej, bo akurat tam też robimy na kompie, czy będzie używał stricte Game Porting Toolkita, czy będzie używał Whiskey'a, czy będzie używał czego innego. Pod tym względem Heroic Launcher ma dużo możliwości takiej kustomizacji per dana gra, bo różne gry, które nie działają tak dość prosto, czasami potrzebują różnych udogodnień, różnych powiedzmy pomocy. Dobra, ten Steamik się nam instaluje, to odpalę to za chwilę. Czyli odpaliliśmy sobie Steama przez Whiskey'a i tutaj już mamy dostępne wszystkie nasze gry, które chcieliśmy. I też jeszcze raz, jak to się nazywa? Nie asterisk, tylko gwiazdka. Pomimo, że w tej chwili możemy sobie każdą grę zainstalować, niektóre od razu nam się nie odpalą. Na przykład Doom jest kompletnie niegrywalny na Macu ze względu na to, jak ta gra została napisana, jakiego silnika użyto i ona nie zadziała. Ale na przykład już wspomniany wcześniej Homeworld, czy praktycznie chyba wszystko to, co w tej chwili mam tu zainstalowane, działa z buta na Macu. Czy Manors, Lordy, czy nie wiem, cokolwiek innego w miarę świeżych gier, a przejdźmy sobie przez bibliotekę. Powinno nam działać bez większego problemu. Niektóre gry w stylu Fallout, niektóre gry właśnie w stylu rzeczy od Bethesdy, czyli Fallouty, Skyrimy i inne rzeczy, wymagają trochę więcej zachodu. Czasami trzeba doinstalować jakieś ekstra biblioteki, ale jak mam mieć 4, na to jest dużo tutoriali na necie, jak to zrobić. Czyli chcemy sobie odpalić Fallout na macOS Whiskey. O, Whiskey Wine. No, powiedzmy. Albo nawet przez Heroic, już z tego co widzę. Jest tona ludzi na necie, która potworzyła tutoriale. Też u nas na Discordzie zaczęliśmy sobie coś takiego indeksować, gdzie już nawet tutaj wymieniony Borderlands jest dobrym przykładem gry, która była dostępna natywnie na Maczku, ale wypadła z tego, ale da się ją dalej odpalić natywnie. I tutaj mniej więcej opisuję, jak to zrobić, jak to ogarnąć, gdzie to złapać, etc. Ale wracając do tak zwanego brzegu, po naszym Heroic Launcherze mamy crossovera, którym dużo ludzi go używa, dużo ludzi go poleca, bardziej nawet niż Whiskey obecnie. Ja nie umiem się z nim zagadać, ile razy próbuję go używać. Tyle razy mam z nim problem. A w sumie też powinienem wspomnieć, że to jest darmowy software, to jest pełnopłatny software. Eee, To jest model subskrypcyjny, ale po zakończeniu subskrypcji, tam bodajże rocznej, dalej mamy dostęp do ostatniej wersji, której używaliśmy, więc to jest dobre. Ja chyba w tej chwili mam dostęp do 22, z czego się ostatnio dowiedziałem, bo jedną z najgorszych wersji, dlatego tak się nie zaznajomiłem z tym programem, bo ile razy próbowałem go używać, nie działa dla mnie, ale tu jest bardzo podobna historia jak... Zadziałasz mi tutaj, czy nie? Bardzo podobna historia jak... No, zdech. Co za dziad. A, on po prostu ma laga. Bardzo podobna historia jak z Whiskeyem. Wybieramy sobie giereczkę i ona potem nam przeprowadza przez proces instalacyjny z różnych tych sklepików. Możemy sobie też bezpośrednio zainstalować jak na Whiskeyu, nie wiem, z samego Steama i z niego zaciągnąć gry, co nie? E, Ale z kolejnych rzeczy, które są, jest jeszcze Parallels. To też jest pełnopłatny software i w nim możemy sobie postawić wirtualkę Windowsa i na nim praktycznie wszystko odpalimy. Czasami takie rzeczy właśnie w stylu Doom i inne rzeczy, które normalnie by nie zadziałały na Maczku, mogą mieć jakieś artefakty graficzne albo jakieś dziwne kondycje, ale większość rzeczy powinno stricte zadziałać. Kiedyś używałem, w tej chwili już nawet nie wiem, czy mam na kompie zainstalowanego. No dalej mam i prawdopodobnie mam dostęp do jakiejś tam fallbackowej wersji, bo oni mają chyba podobną politykę jak Codeweavers, ale tego nie jestem pewien, to mogło się zmienić. Ale to też, jak mówiłem, jest pełnopłatny software, ale chyba mają też dostępny teraz darmowy jakiś tier, no, ale nieistotne, tego aż tak mocno nie użyłem. Kiedyś jeszcze było coś takiego sorry, jak Porting Kit. I tego używałem mając Maca na Intelu i to było bardzo podobne do Heroic Launchera, obecnie nawet
to mi się nie odpala przy Porting Kit. No obecnie nawet mi się nie odpala, bo jest to wersja stricte Intelowa i jest z nim jakiś problem. Pewno jakbym pobrał nową i możliwe, że by to zadziałało, ale to już nie jest taki domyślny sposób dla mnie. Eee, Jest też sposób na używając bootcampa, ale to jak ma się starsze Maki przed erą ARMA, tam można po prostu sobie postawić dual boota na komputerze, więc odpalając kompa wybieramy, czy chcemy odpalić Maca, czy Windowsa i tam już nie mamy zero ograniczeń, bo de facto po prostu mamy Windowsa na naszej maszynie. Mm, Co jeszcze, o czym jeszcze warto wspomnieć? O czym jeszcze warto wspomnieć? Bo w sumie mam tu naszego Heroika, mam naszego crossovera. O, I chyba tyle. Poza tymi metodami można jeszcze bezpośrednio bawić się z odpaleniem Game Porting Toolkita i przez niego odpalenie gry. E, to miało miejsce przed pojawieniem się toola w stylu Whiskey, który de facto był nakładką graficzną na cały command line interface, który był potrzebny do odpalenia Game Porting Toolkita, bo wtedy trzeba wejść w terminal, czy klikać. Było z tym strasznie dużo zabawy. A w tej chwili to po prostu jest dużo łatwiejsze. Mm, I chyba tyle, tak myślę. Yy, miałem wspomnieć o Cyberpunku. Tak sobie mam otwartą tu zakładkę i nie tylko ja, bo razem z chłopakami tutaj na Discordzie cały czas sprawdzamy, kiedy ten Cyberpunk nam się w końcu pojawi na naszym maczku, bo w tamtym roku na konferencji Apple zapowiedzieli, że będzie dostępny natywnie na Macu Cyberpunk. To jest też dobry zaczynek do mojej dyskusji na temat. Fajnie mamy te wszystkie możliwości odpalenia, także de facto 99% gier jesteśmy w stanie w jakiś tam stopniu odpalić na Macu, ale finalnie tak czy siak potrzebujemy tych wersji natywnych, bo tak samo na przykład jak ja miałem w pewnym momencie z grą pod tytułem Against the Storm, ona działa pięknie przez warstwy translacyjne, ona działa super, ale w pewnym momencie przestała i tam, nie wiem, przez 2-3 miesiące nie mogłem jej odpalić, co nie? Albo jak z tym wspomnianym wcześniej Homeworldem Remastered, który był dostępny natywnie, niby dalej jest, niby działał, ale już nie działa. Więc tu się zaczyna temat supportu, gdzie przy grach natywnych ten support siłą rzeczy musi być i te firmy utrzymują te gry, także w stanie grywalnym. A kiedy tego supportu nie ma, no, pogramy, ale możemy potem już nie wrócić do tej gry, to nie? Więc takim małym słowem już po słowie, bo widzę, że już na materiale ile mamy? Nie, raptem 18 minut, to w miarę szybko się uwinąłem z tematem. I mały jeszcze update, powiedzmy, kanału, bo to jest pierwszy filmik, mam nadzieję, że pociągnę temat dalej i jednocześnie takie, powiedzmy, tutoriale, jakieś manuale, tego typu rzeczy będą się pojawiały, ale też planowałem trochę przejść na nagrywanie stricte filmików, bo też trochę chciałbym ożywić ten kanał. Bo jak mówiłem wcześniej, streamowałem głównie rzeczy, a wideo praktycznie nie mam, a zauważyłem, że YouTube tak mocno nie promuje zapisów live'ów, a faktyczne wideo. Więc to będzie jakiś mój plan na ten rok. W tamtym roku streamowałem całkiem sporo. E, Trochę ludzi się pojawiło, nie powiem, bo czasem bardzo fajni ludzie wpadali na streama, ale faktycznie było to mało. E, Ostatnio próbowałem nawet streamować na Twitchu, bo udało mi się odpalić jednocześnie stream na Twitchu i na YouTubie. Z tym dalej będę eksperymentował, ale jednak u mnie nie masz takiego dużego, jak to się mówi, takiej dużej przestrzeni czasowej, że zawsze mam ten czas wieczorem, że mogę tego streama odpalić, więc mam w ogóle pomysł, żeby zacząć faktycznie wideo wrzucać. Jeszcze nie wiem z której gierki, bo myślę, że jak będę coś odpalał, to raczej będę już sobie tak całą serią przechodził, bo na tych streamach faktycznie wszystko jest tak trochę poszarpane, bo raz ta gra, w zależności na co mam ochotę. A z tym wideo to myślę, że będę siadał, nagrywał i dzielił to, nie wiem, na jakieś akty, segmenty i wrzucał to, nie wiem, po może 30-40 minut.
Chyba nie więcej niż godzinę. Myślę, że godzina będzie taką moją główną, taką górną granicą, żeby te materiały przecinać. No, więc jeśli macie jakieś pomysły, jakieś gry, które chcielibyście zobaczyć, no to z chęcią chciałem powiedzieć, posłucham w komentarzach. Poczytam o tym w komentarzach. O rzeczach, o których warto wspomnieć, standardowo zapraszam na Face'a, na Discorda. Linki będą w opisie. E, I, 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 I tyle. No to do następnego.